Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane i dzisiaj mam dla Was grę, którą pewnie wiele osób z Was kojarzy albo i zna. I jest to Omikron The Nomad Soul. Słynna gra, pierwsza gra Davida Cage'a i studia Quantic Dream. Gra pod kilkoma względami dość interesująca i niespotykana, czekajcie, obniżę trochę kamerę, dość niespotykana jeśli chodzi o pomysł. Znaczy dzisiaj może nie jest ona aż tak niespotykana, ale na lata, kiedy wyszła, na 99 rok, no było to dość nowatorskie przedsięwzięcie. David Cage podobno zaczął pracę nad, czy też skończył pracę nad scenariuszem do gry gdzieś koło 93 roku, czy 92, gdzieś na początku lat 90. W każdym razie rozesłał to gdzieś tam wśród swoich znajomych. Niestety, pomimo pozytywnego przyjęcia i pozytywnego takiego przyjęcia pomysłu, okazało się, że technologia jeszcze nie stoi na tak wysokim poziomie, żeby sprostać temu, co sobie David Cage wymyślił. I dopiero gra ukazała się dopiero w 99 roku, głównie wyszła ona na dwie platformy, wersja na PC i wyszła jeszcze wersja na Dreamcasta. W wersji na Dreamcasta niestety nie grałem, ale z tego, co mi się udało wyczytać na internecie, była też planowana wersja na PlayStation 1 i PlayStation 2, ale zostało to niestety anulowane z racji tego, że gra dość kiepsko została przyjęta na Dreamcastie. Podobno tam na PlayStation to 70% gry już było skończone, także w zasadzie było już prawie cała przygoda gotowa do wydania, no ale oczywiście zrezygnowano. The Nomad Soul, Omikron The Nomad Soul jest dziwną grą. Dziwną grą z tak wielu powodów i z tak wielu aspektów. Ja postaram się tutaj zamieścić, znaczy opowiedzieć o tym, co mi się podobało, co mi się podobało kiedyś, co mi się nie podobało dzisiaj, co mi się nie podobało kiedyś. Natomiast jedną chyba z najbardziej zapamiętanych takich elementów Omikrona było to, że muzykę do gry skomponował David Bowie, nieżyjący już David Bowie. Tak naprawdę skomponował on 8 tracków i między innymi mamy też możliwość uczestniczenia w grze, na takim występie możemy wejść do baru i obejrzeć występ Davida Bowiego przeniesionego w cyfrową wersję, tak, na gry wideo. Grę grałem niedługo po premierze. Myślę, że to był gdzieś 99 albo początek 2000 roku. Pamiętam, że gra nie chodziła mi za dobrze. Co ciekawe, gra pojawiła się też w CD Action chyba, bo większość z Was pewnie zna właśnie z kopii CD Action. To jest ciekawostka, bo większość z Was, podejrzewam, że osoby, które to oglądają, większość z Was zna tą grę, tylko pytanie jest takie, ilu z Was udało się ją ukończyć? Ja Wam powiem szczerze, że w 99 roku nie dałem rady ukończyć tej gry. Do dzisiaj uważam, nawet robiąc gameplay, że gra jest koszmarnie trudna, ale ta trudność nie wynika z tego, że ciężkie są walki czy coś. Trudność tutaj wynika z tego, że gra jest tak niesłychanie ciężka w zrozumieniu, co zrobić dalej, jak popchnąć fabułę do przodu. Niektórzy mogą powiedzieć, że to większość przygodówek w 90 latach tak było. Tak, tylko że tutaj mechanika bardziej jest w stylu, myślę, że mógłbym powiedzieć, że można by było gdzieś tak w jakimś procentach, niewielkim procencie przyrównać tą grę do Shenmue, ponieważ mamy tutaj cały trójwymiarowy świat, po którym możemy się dowolnie poruszać i od nas zależy, gdzie trzeba iść, ale do tego zaraz dojdziemy. W grze wcielamy się początkowo w policjanta Kyla i ten pierwszy moment, kiedy sterujemy takim rudym gościem w niebieskim uniformie policjanta, zapewne najwięcej z Was osób, najwięcej z Was go kojarzy. Fajne jest w grze to, że David Cage już od pierwszej gry starał się nas jakby emocjonalnie zaangażować do gry wideo. To zresztą w kolejnych tytułach będzie się powtarzało, ale tutaj zrobił coś takiego, że gra jakby burzy czwartą ścianę, bo jakby Kyle przenosi się takim jakimś specjalnym portalem do naszego komputera i zwraca się do nas bezpośrednio, abyśmy pomogli mu rozwiązać sprawę, o której zaraz powiem, czego dotyczy fabuła. Więc my jako gracz przenosimy się w ciało Kyla i będziemy nim sterować. Jesteśmy niejako duszą, która nim steruje. Stąd też nazywa się to Nomad Soul, czyli taka jakby wędrująca dusza.
Drugą rzeczą dosyć niespotykaną jest to, że w grze nie można zginąć. W momencie, kiedy twój bohater ginie, a bardzo często postać, którą gramy, między innymi też Kyla, musi zginąć, aby dalej popchnąć fabułę, nasza dusza przenosi się do innej postaci, którą sterujemy. I co ciekawe, o ile przedmioty przechodzą do tej drugiej postaci, to wszystkie na przykład statystyki się resetują, więc zaczynamy często od zera. W pewnych momentach gry ten element, kiedy przenosimy się z jednego ciała do drugiego, jest na tyle istotny i na tyle ważny, że nie popchniemy fabuły dalej. Jest taki moment, kiedy jesteśmy w bibliotece w jednym z sektorów miasta Omikron i musimy wjechać windą, ale jest tylko może się tam dostać profesor. I to jest właśnie ten moment, kiedy musimy przejąć tą duszę profesora i możemy się dostać. Co ciekawe, nie można potem już wrócić do tej duszy, z którą się było wcześniej. Także to jest trochę tak, że przyzwyczajasz się do tej postaci, którą grasz, między innymi też do Kyla i on w pewnym momencie musi zginąć. Nie ma innego wyjścia, bo inaczej nie przejdziesz dalej gry. To jest dosyć ciekawy zabieg, niespotykany ogólnie w grach wideo, aczkolwiek samo przejmowanie jakby postaci pojawiło się jeszcze w grze Messiah. Szczerze mówiąc, Messiah nigdy nie ukończyłem, bo miałem wersję rosyjską jakąś, chyba to była jakaś beta czy coś, nie wiem, czy coś tam nie grało w tej grze, ale to była właśnie jedna z takich gier, gdzie sterowaliśmy takim małym cherubinkiem, który mógł przenosić się, czy też przejmować ciała innych postaci. Natomiast fabuła w Omikron jest dosyć, muszę przyznać, że to jest ciekawe, bo ogólnie pomimo całej tej grafomanii, bardzo często w grach Cage'a, cały ten świat jest całkiem ciekawie zbudowany. Nie jest tutaj też inaczej, bo Omikron to jest miasto, które znajduje się na jakiejś obcej planecie, które jest podzielone na pewne sektory. Każdy sektor wygląda troszkę inaczej, ma inną architekturę, innych mieszkańców. Pomiędzy nimi nie mogą jakby mieszkańcy się przenosić, tak? Tylko mieszkają w jednym sektorze, to już nie mogą dalej. I my jesteśmy wrzucani w takie miasto, które jest, no można powiedzieć, że to jest taka całkowicie cała zrobiona taka miniaturowa metropolia. Nie jest to miasto pokroju, nie wiem, nawet GTA 3 tej wielkości, o wiele mniejsze, ale już wtedy próbowano zrobić coś takiego, co można nazwać pseudo-otwartym światem, więc Kyle może poruszać się swobodnie po ulicach, tam jeżdżą samochody, chodzą ludzie, możemy wziąć taksówkę, możemy odwiedzić kilka sklepów z bronią, supermarket, możemy też udać się do sklepu i kupić płytę Davida Bowie i wrócić do domu i możemy sobie ją na przykład odsłuchać. Także tutaj dużo takich elementów, takich wczesnych open worldów, które później staną się standardami zawarto i to jest ogólnie spoko. Widać, że David Cage miał jakąś taką dość konkretną wizję tego, co chce zrobić. Problemem Omikrona jest to, że David Cage wplódł w grę mnóstwo mechanik, jakby chciał zamieścić jak najwięcej mechanik w jednej grze. Cała ta gra, cała otoczka jest jakby grą przygodową, ale do tego mamy na przykład miejscami bijatykę, która to jest taki trochę bieda Tekken, ale normalnie bijatykę 1 na 1, chociaż jest to dosyć słabe. Mamy element strzelanki FPS, czyli po prostu widzimy z oczu i strzelamy do przeciwników i każdy z tych elementów fajnie, że on jest wpleciony, że to wszystko jest wplecione jakby w jedną grę, ale żaden z nich nie był na tyle dobry, żeby był jakimś takim wartym zapamiętania elementem. Każdy z nich, to jest trochę tak jak się mówi, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego i to jest trochę tak z Omikronem. Te elementy są wplecione, ale każdy jest mocno średni, tak? Jakby zabrakło czasu na dopieszczenie. Okej, no bijatyka jest spoko, są kombosy, walczysz 1 na 1, ale jest ona tak biednie zrobiona, ta animacja jest tak biedna, że to w ogóle nie ma startu na przykład do takiego nawet pierwszego Tekkena. Również na przykład strzelaninka FPS jest strasznie toporna, strasznie taka archaiczna. Ona już była archaiczna w 1999 roku, to jest bardzo ciężko się w to grało. No i nad tym wszystkim stoi poziom trudności, który jest w mojej opinii jest całkowicie absurdalny i przyznam Wam się, że nie skończyłem tej gry w 1999 roku, dzisiaj dopiero, ale też posiłkując się opisem, z tego względu, że gra bardzo często nie mówi nam do końca, co trzeba zrobić, a niektóre rzeczy, które trzeba zrobić, są tak od siebie odległe, że
no przestajesz po kilku godzinach, nagle ci się musi przypomnieć, że możesz coś zrobić, co zrobiłeś ileś tam godzin wcześniej i no te fakty przestajesz kojarzyć, bo one są za bardzo od siebie odległe i to jest właśnie jeden z problemów Omikrona, że bardzo często próbując grać bez opisu, kończysz na tym, że biegasz bezsensownie po mieście i nie wiesz co dalej. Gra tak naprawdę tego nie ułatwia, nie ma żadnej podpowiedzi, masz niby jakieś co mniej więcej co trzeba zrobić, ale jak to zrobić, to już jest ogólnie inna kwestia. Natomiast Cage wzorem swoich późniejszych gier dał możliwość podejścia do pewnych problemów na swój własny sposób. Znaczy, możesz wybrać jak chcesz. Przykładowo trzeba się dostać do jakiegoś tam archiwum strzeżonego. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Możemy spróbować się przekraść kanałami, a możemy spróbować zrobić to bardziej, nazwę to finezyjnie, kupić szefowi policji kolę z środkami nasennymi, podać mu, on uśnie, zabrać klucz i dostać się w ten sposób. Także jest tutaj kilka fajnych motywów, które umożliwiają nam rozwiązanie pewnych zagadek na dwa chyba maksymalnie sposoby i to jest ogólnie spoko, bo bardzo często jest tak, że czasami sami blokujemy sobie dostęp do jednej możliwości, więc wtedy musimy siłą rzeczy korzystać z drugiej. Problem jest właśnie to, że bardzo często nie wiesz tak naprawdę, co trzeba zrobić. Pod koniec gry jest moment, podam wam taki ciekawy przykład, pod koniec gry jest moment, kiedy możemy wskrzesić jednego gościa, jakiegoś martwego od iluś tam setek czy tam tysięcy lat. I to jest ogólnie, jest to jedyny raz, kiedy możesz to zrobić, kiedy możesz wskrzesić tego gościa. I musisz teraz skojarzyć, że ileś tam godzin wcześniej znalazłeś jakąś książkę, jeżeli oczywiście ją czytałeś, był tam temat, czy też było tam zaklęcie na wskrzeszenie i były podane, co musisz kupić, czy też to, jakie musisz mieć składniki, żeby zrobić miksturę na wskrzeszenie. Musisz wpaść na to, że ten jedyny raz w całej grze musisz zrobić ten czar wskrzeszenia i użyć na tym gościu. Problem jest taki, że nie masz żadnej podpowiedzi, że możesz go wskrzesić. Znajdujesz tego gościa, leży, ok. I co dalej? Postać ci nie powie, że muszę z nim porozmawiać. Spróbuj go wskrzesić. Nie masz tej informacji. Jesteś po prostu jak dziecko we mgle i nie wiesz co dalej. Inna sprawa też, że są bardzo niefajnie zrobione lokacje. Znaczy niefajnie. Klimat jest mocno cyberpunkowy i to jest ogólnie oceniam na spory plus. Natomiast lokacje są tak źle zaprojektowane, że bardzo ciężko czasami gdzieś trafić. I grałem z opisem i miejscami są na przykład idź gdzieś i błądzisz, bo nie możesz się tam dostać, bo nie masz pojęcia gdzie to jest, nie? Bo w ogóle nie jesteś w stanie tego znaleźć, to jest niesamowite, nie? Inna sprawa, że pamiętam pod koniec gry jest taka niewielka lokacja w parku, gdzie trzeba wejść do jaskini. 1,5 godziny szukałem tego wejścia do jaskini, myślałem, że przewąchałem wszystkie ściany i dopiero na YouTubie zobaczyłem, gdzie ta jaskinia jest i faktycznie tam nie próbowałem, a z tego względu, że na 99 rok grafika nie była jakaś super ekstra wypasiona, więc bardzo często te tekstury się zlewają i często nie widzisz, gdzie jest wejście, bo patrząc pod kątem, te tekstury z wejścia się po prostu nakładają na siebie i nie widzisz tego, także jest dużo tutaj takich problemów, powiem wam, dużo takich problemów. Na pewno na plus oceniam to, że w grze pojawił się David Bowie jako cyfrowa wersja Davida Bowiego, ale muszę przyznać, że jeżeli bym nie wiedział, że gra tą postać David Bowie, to chyba bym tego nie odgadł, że to on. Ale no pojawia się David Bowie i to jest ogólnie fajnym pomysłem. Sama gra jest fajna, fajne, bo David Cage zbudował bardzo ciekawy świat. Z własną religią, wierzeniami. To wszystko, cała ta otoczka tej gry jest naprawdę super i ona jest bardzo taka spójna i ciekawa, natomiast no gdzieś w tym wszystkim nie idzie to w parze z mechaniką. Naszym nadrzędnym celem jest odnalezienie seryjnego mordercy, który morduje jakieś osoby właśnie w Omikronie, a potem się okazuje, że jest to demon. Wiem, że spoileruję, ale nie sądzę, że ktoś z Was będzie jeszcze chciał w to grać dzisiaj. Także naszym celem jest właściwie nadrzędnym to. No i tutaj mamy ta fabuła jest dosyć taka, można powiedzieć, rozbudowana. Fajne jest to, że z
czasem przenosimy się do kolejnych sektorów tego miasta, każdy wygląda inaczej, inaczej wyglądają mieszkańcy, także zupełnie są to różne style, można powiedzieć, architektoniczne, i przez to gra tak bardzo się nie nudzi, ale jestem ciekawy, ilu z Was dało radę przejść nawet to pierwsze miasto, kiedy steruje się tym policjantem i zobaczyć, co jest dalej, bo powiem Wam szczerze, że gra jest tak koszmarnie trudna. Ja w 1999 roku pamiętam, że jak to odpaliłem, to po pierwsze ani nie chodziło to za dobrze, bo na tamte czasy to była gra, która w pewien sposób nie była za dobrze zoptymalizowana. Druga rzecz, że taka siermięga w sterowaniu. Nie jest to sterowanie zupełnie intuicyjne i to strasznie męczy. Inaczej się steruje w walce takiej a la Tekken, inaczej się steruje w FPS-ach, a inaczej się steruje, kiedy się chodzi postacią. I to wszystko jakby jest takie niespójne, takie miejscami, mówię o mechanice i gameplayu, że jest to takie, jakby się rozłazi gdzieś na szwach. Aczkolwiek cały ten, tak jak mówię, otoczka, cała ta historia wokół Omikrona jest okej, jest fajna i mi się bardzo podobała. Także dzisiaj powiem Wam, że umęczyłem się okrutnie, żeby to skończyć. Po części to był powód, dla którego nie chciałem robić, to było grane Omikrona. Pamiętałem to 19 lat temu, jak się męczyłem w tym jak pies i nawet mi się nie udało tego ukończyć. Wiedziałem, że nie będzie inaczej, że pomimo, że rozumiem więcej, że jestem w stanie więcej rzeczy ogarnąć niż kiedyś, jeśli chodzi o gry, bo to jest trochę takie, wiecie, nawyki się nabiera. I wiedziałem, że nie podołam. I nie podołałem, bo miejscami te zagadki były tak absurdalnie od siebie odległe, że nie sposób było to w jakiś sposób powiązać ze sobą, tak, żeby to rozwiązać. Ale fakt faktem, jest to pierwsza gra Davida Cage'a i muszę przyznać, że na 99 rok próbował zrobić coś unikalnego. Nie mogę tutaj w żaden sposób tego, muszę mu to oddać, że próbował zrobić coś unikalnego i faktycznie na 99 rok Omikron był czymś nowatorskim, jeżeli chodzi o grę, aczkolwiek każdy z tych elementów, jeżeli przyjrzymy się mu z osobna, jest co najmniej średni, więc jeśli złożysz te wszystkie średnie elementy do kupy, to też gra nie wyjdzie Ci bardzo dobra, tylko raczej średnia. I tak ogólnie oceniam Omikrona jako grę dość średnią, chociaż wiem, że dużo osób ma spory sentyment do tego. Myślę, że po części dlatego, że była ta wersja na CD Action, ale ja muszę przyznać, że im dalej w grę się wchodziło, im głębiej się wchodziło, w tym zaczynała po prostu w pewnym momencie nużyć i tak irytować tą swoją nieporadnością tego, co David Cage chciał zrobić, ale co nie do końca mu wyszło. Może jakby miał więcej czasu, może jakby była technologia bardziej rozwinięta, może to wszystko by lepiej działało, natomiast na 99 roku można było każdemu temu elementowi składowemu z Nomad Soul przeciwstawić jakąś grę osobną, czyli osobną grę FPS, osobną bijatykę, która była o wiele lepsza niż to, co David Cage zamieścił wszystko w jednym takim kotle, wymieszał. Także tak jak mówię, każdy z tych elementów jest ogólnie mocno średni, tak, mocno średni. Aczkolwiek podoba mi się pomysł, to, że te postacie że zmienia się bohater, że ta dusza przenosi się do innych postaci. Podoba mi się cały koncept świata przedstawionego i chyba tam David Cage nawet dostawał jakieś maile, żeby zrobić to. To jest trochę tak, że najgorsze badziew, najgorsze barachło zawsze w pewnych kręgach jest kultowe, zawsze tak mówi. Chociaż tam, wiecie, nikomu się nie podobało, ale tak samo jest z filmami Uwe Bolla. Straszne barachło, ale w pewnych kręgach kultowe. I myślę, że z Nomad Soul jest dokładnie tak samo. Nie jest to dobra gra, ale w pewnych kręgach jest kultowa. Natomiast chyba dobrze, że David Cage nie postawił na sequel, tylko zaczął się zajmować zupełnie inną grą, którą znacie pod tytułem albo Fahrenheit, albo Indigo Prophecy. I to jakby nakierowało Quantic Dream i samego Davida Cage'a na gry, które dostajemy do dzisiaj. Mówię tu o Heavy Rain, o Beyond i oczywiście o Detroit. Te gry, które
wywodzą się po części z Fahrenheita. Natomiast no, w Nomad Soul nie ma tej filmowości, bo to jeszcze nie było technologii, żeby tą filmowość jakoś zawrzeć w tej grze. I dzisiaj jak się na nią patrzy, ona wygląda tak strasznie biednie, tak archaicznie i miejscami to tak trochę śmieszy. Ale widać, że twórcy no, próbowali coś zrobić, no to była ich pierwsza gra i myślę, że jeżeli spojrzymy od tej strony, że jest to pierwsza gra jakiegoś początkującego dewelopera, to uważam, że jest to dość spory krok w kierunku tworzenia w przyszłości jakichś nowych, ciekawszych gier, tak? Także to był odważny krok, stworzenie czegoś nowatorskiego i wyszło to całkiem nieźle, jeżeli patrzymy na to, że jest to pierwsza gra dewelopera. Natomiast jeżeli zaczniemy to rozkminiać, te wszystkie elementy, okazuje się, że no nie jest to najlepszy tytuł, może tak. Okej, pudełko, które mam jest chyba wersją amerykańską, zwłaszcza, że ona nie ma tutaj tego podtytułu Omikron. Omikron to nazwa miasta, w którym się dzieje akcja, tylko mamy The Nomad Soul. W środku mamy w zasadzie nie za wiele. Mamy tak, katalog Eidosu, jednak brytyjska wersja jest to, z tego co widzę. Mamy jakieś Eidos.net, to jest dosyć ciekawe, bo Eidos.net był, to w czasach oczywiście, kiedy Eidos był na szczycie, oferował jakieś usługi internetowe i to dosyć interesująca rzecz. Mamy oczywiście kartę do rejestracji, mamy tu informację o tym Eidos.net, no i mamy samą grę. Gra ukazała się na trzech płytkach, no i oczywiście manual w postaci książeczki, manual, z którego w sumie nic za bardzo się nie dowiemy. Większość tych rzeczy, które chcemy się dowiedzieć na temat świata Omikron, możemy przeczytać w książkach. To jest trochę tak, jak było na przykład w The Elder Scrolls, w Morrowindzie czy w Skyrimie. Świat przedstawiony poznawaliśmy z książek, które mogliśmy poczytać, tak, na temat historii. Podobnie jest tutaj. No. Natomiast gra, no dzisiaj warto w to zagrać? W mojej opinii nie bardzo. Gra bardzo się zestarzała i zestarzała się bardzo brzydko. Ona już w latach 90., pod koniec lat 90. nie była niczym specjalnym. Znaczy, no okej, no była nowatorska pod kątem miksowania tych różnych mechanik i przedstawionego świata, ale tak naprawdę te wszystkie mechaniki osobne nie były niczym jakimś specjalnie nowym, więc zestarzała się okrutnie i wydaje mi się, że dzisiaj może być bardzo ciężko. Ten próg wejścia w Omikrona jest bardzo wysoki. Myślę, że wiele osób się zrazi, aczkolwiek wydaje mi się, że większość z Was doskonale, jeżeli czytaliście CD Action, to pewnie mieliście tą wersję, nie wiem, czy to chyba CD Action, bo to zapewne wiele osób darzy sporą nostalgią ten moment, kiedy sterujemy Kylem i ten moment, kiedy, znaczy tutaj to może Wy nie, ale ja pamiętam jeszcze taki moment na premierę, kiedy już przenosisz się do tej skóry tego Kyla, pokonujesz tego pierwszego demona i wychodzisz na ulicę i pierwszy raz możesz zobaczyć miasto. Dzisiaj to nie mogę powiedzieć, że to tętniące życiem, ale kiedyś to było tętniące życiem cyberpunkowe miasto. Jeżdżące samochody, jakieś postacie gadają ze sobą, tu ktoś idzie. No to robiło wrażenie. Kurde, no to robiło naprawdę wrażenie i wyglądało naprawdę świetnie w tamtym czasie, aczkolwiek no prawdziwe takie tętniące miasto dopiero pokaże GTA 3, ale to robiło. To naprawdę ten moment, kiedy wychodziło się na tą ulicę i widziałeś to wszystko, robiło, no. To jest trochę tak jak, dzisiaj może już tego tak nie odczujecie, ale jak w Cyberpunku Redów, tym nowym teraz nadchodzącym, też jest moment, kiedy wychodzi się na miasto i widzisz tam samochody, to też robiło wrażenie, nie? Na tym pierwszym trailerze czy tym pierwszym gameplayu, tak wtedy Omikron robił wrażenie czymś takim. Także czasy się zmieniają, a jednak ta grafika idzie do przodu, trochę co innego robi na nas wrażenie. Musi to być coraz bardziej dopasione, wypasione graficznie, żeby no bo to wiadomo, jest ta skala przyrównawcza, że już to kiedyś widziałeś, to już nie jest takie fajne, tak? Także, no niemniej, The Nomad Soul ogólnie
nie jest to jakaś historia gier wideo. Wyszło to w swoim czasie, nie zrobiło jakiegoś specjalnego szału. Bardziej gra została zapamiętana z tego powodu, że była to taka dosyć duża kolaboracja. No bo słuchajcie, David Bowie był twórcą światowego formatu, tak? I nagle on zrobił muzykę do gry i mało tego jeszcze pokazuje się w grze. Oczywiście w czasach filmów interaktywnych nie takie sławy się pojawiały, ale chyba David Bowie był większą sławą niż taki, nie wiem, w tamtym czasie Mark Hamill czy John Rhys Davies. Dzisiaj może są bardziej uznanymi aktorami niż w tamtych czasach, kiedy ich gwiazdka tak mocno przybladła. Natomiast no, David Bowie no, robiło to wrażenie. No kurde, no co wam powiem, robiło to wrażenie. Tak samo jak pojawi się w późniejszym czasie inna gra, też muzyczna, mało osób pamięta, DI. Jest to gra, w której powstała w kolaboracji z zespołem Queen. I jest to gra, która ma muzykę Queenu, tak? Kiepska, bardzo kiepska gra, bardzo trudna. Dlatego biję się ciągle z myślami, żeby w końcu do tego zasiąść i wiem, że nie uda mi się przejść nawet pierwszego poziomu, bo jest to koszmar ta gra. Ale może w końcu się przemogę i będzie to druga gra, gdzie była taka dosyć duża kolaboracja, tak, pomiędzy deweloperami tworzącymi gry, a gwiazdami muzyki światowego formatu. Nomad Soul i tak samo z DI. No nic, pozostawiam Was w takiej trochę niepewności, grać czy nie grać. Zobaczcie sobie na gameplayach, jak to wygląda. W mojej opinii nie jest to nic specjalnego, jeżeli Was to ominie, nic nie stracicie. Lepiej poznać drugą grę Quantic Dream i Davida Cage'a Fahrenheit, która jest o wiele lepsza i tak wprowadza taką filmowość, filmową narrację, bardzo fajnie zrobiona. No ale Fahrenheit z kolei miał zepsuty koniec, o czym może mam nadzieję, że powiem Wam niedługo, kiedy do Fahrenheita też wreszcie zasiądę. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.